Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W dniu dzisiejszym pokażę Wam ciekawy przypadek w Oplu Astrze G2, który spotkał mnie, tak jak i każdego z Was może spotkać, czyli pobór prądu w momencie, kiedy tego nie chcemy, czyli na postoju. Całkiem dziwny przypadek mnie spotkał i zastanawiam się, jak wielu z Was kiedyś mógł spotkać i straciliście kupę kasy gdzieś tam u elektryka, który szukał cały samochód, a odkrył, że to właśnie taki sam przypadek był jak mój. Zaraz Wam go zaprezentuję, a jest błahy, można tak powiedzieć. Zobaczcie, jaki mamy pobór. Multimetr ustawiony na 10 A, 0,7, czyli 700 mA poboru, czyli to już jest dużo. Policzmy sobie 0,7 A razy 12 V, no to daje nam około 10-8 W poboru, jeżeli chodzi o moc. To dużo. Czyli inaczej mówiąc, można by było powiedzieć, że jakaś żarówka nam tam świeci. Jak wiecie, powinno być przy takim ustawieniu multimetru maksimum 0,05, czyli 50 mA. Tutaj 700 mA to jest jakieś 14 razy za dużo. Jak sami widzicie, tu podłączyłem pod klemę dodatnią, a dokładnie szeregowo wpiąłem multimetr pomiędzy biegun dodatni i klemę dodatnią. I jak widzicie, tak to wygląda. A teraz spójrzcie, co takiego śmiesznego pobiera ten prąd. Jak widzicie, wszystkie lampki wewnątrz samochodu są wyłączone. Ta lampka naturalnie jest włączona w bagażniku, ponieważ mamy otwarty bagażnik, naturalnie. Gdy teraz zamknę bagażnik, lampka naturalnie powinna zgasnąć, prawda? I powiem Wam, na pierwszy rzut oka tego nie zauważyłem, ponieważ założone było, ten element tutaj był założony i zamknięte fotele. Ale tak mi jakoś tchnęło, żeby spojrzeć, co tu się w ogóle dzieje. Dziwna sprawa, bo mi troszeczkę akumulator rozładowało, co mnie troszkę zastanowiło. No i spoglądam sobie, tutaj jest ten element, dzięki któremu nasza lampka się wyłącza, zobaczcie, czyli przyciska nam tutaj i lampka się wyłącza, zobaczcie. Teraz nacisnę i lampka się wyłączy. Wszystko jest perfekto, prawda? Czyli na pierwszą podstawową taką diagnozę wszystko gra. Zobaczcie, naciskam i lampka gaśnie. No perfekto. I pobór prądu pewnie znika. No i okej. No i w takim wypadku zamknęlibyście teraz bagażnik i powiedzieli, no wszystko gra. No to na pewno nie tu, na 100%. No kurczę, ręce byście sobie dali obciąć. A zobaczcie, co się dzieje. Element jest w pełni sprawny. Zobaczcie, nie ma tu żadnych problemów z tym elementem. Pod żadnym kątem naciskając nie ma sytuacji, żeby lampka nie gasła. Choćby nie wiem co. A zobaczcie, co się teraz stanie. Zamkniemy sobie klapę. Specjalnie ściągnąłem ten element tam, tą półkę, żebyście zobaczyli, co się stanie, jak zamknę teraz no klapę. Spójrzcie. I co wy na to? Gdybyście mieli fotele zamknięte, ta półka by dalej była na miejscu, to byście szukali pół auta, wszystkie bezpieczniki, przekaźniki, cuda niewidy byście szukali. W końcu byście trafili do jakiegoś montera, elektronika, który szukał, nie wiem ile pieniędzy zgarnął, wymieniałby chyba wszystkie części po kolei, no chyba, że sam by dotarł, że to tutaj. No a wy byście zapłacili, myśląc, że to jakieś elementy. No dobra, i teraz pytanie, co jest nie tak, prawda? I pewnie zastanawiacie się, co tu zrobić, żeby rozwiązać problem. Pierwszą podstawową rzecz, którą trzeba sprawdzić, to zawsze elementy ruchome. Ja tutaj, jak widzicie, ściągnąłem te plecki, ponieważ jest to tylko i wyłącznie 6 śrub. Dla mnie to jest pikuś, a reszta po prostu wysunięcie tej plastikowej pokrywy. Ona się po prostu odczepia z tych wszystkich zaczepów bez najmniejszego problemu. Ale zrobiłem to też dlatego, żeby dokładnie przejrzeć tutaj instalację, ale to już po fakcie. Rozwiązaniem problemu jest sprawdzenie tutaj w ten element gumowy, tam gdzie przewody jakby nie było się poruszają, a szczególnie zimą, gdzie przewody sztywnieją. Zobaczcie.
chyba nie muszę Wam już tłumaczyć, bo widzicie wszystko. Wszystkie prawie przewody, które są w tej gumowej tubie, pewnie przez ostatnie lata się tam delikatnie psuły. Chodzi oczywiście o ten element. Całej izolacji na tych przewodach, a aż doszło do sytuacji takiej, gdzie wpłynęło to na jakiś element, który no, w moim wypadku prawie rozładował akumulator. Zacząłem ostatnio obserwować sytuację, wczoraj. No coś kurczę słabo kręci. Dziwna sprawa, mając akumulator 3-letni Futura Centra, która nigdy nie zawodzi, a tu nagle? I myślę. No i oczywiście przejrzałem tutaj ten element. On działa właściwie. Tak jak już pewnie też można łatwo się domyślić, odkręciłem, sprawdziłem, przewód jest cały, na całej długości, jak widzicie. Tutaj, aż do wtyczki. Tu też wszystko jest w najlepszym porządku, nie ma się kompletnie do czego doczepić. Mimo wszystko wolałem to sprawdzić. Przy okazji może kogoś zainteresuje, co tutaj jest, tak więc zobaczcie sobie. Oczywiście tu jest element zamykający. Ok, to tak, słowem dodatkowego podglądu. Tak więc jak widzicie, te wszystkie elementy tutaj, czyli te przewody, które są, niekoniecznie one trzeba je wymienić, ale na pewno każdy z nich trzeba zaizolować taśmą w miejscu, w którym, że tak powiem, jest uszkodzony. Jeżeli tego nie zrobimy, to w tym wypadku te przewody będą o siebie dalej ocierać. Mam nadzieję, że moje poradniki Wam się przydadzą, bo przypuszczam, że w Waszych samochodach jest dosyć podobnie, jeżeli mają około 15 i więcej lat, więc możecie sobie tutaj ściągnąć tą gumową, obejmę ten wężyk tutaj maksymalnie i spójrzcie, jak to wygląda u Was. Pewnie macie podobnie i niebawem może Was spotkać to samo, więc naprawdę to jest 5 sekund ściągnąć ten gumowy element i jeżeli macie jakieś tutaj pęknięcia na izolacjach, oczywiście taśma izolacyjna, ewentualnie, no nie wiem co jeszcze, możecie to porozcinać i założyć, polutować i termokurczki pozakładać, tak więc kwestia jak chcecie. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, już teraz wiecie jak sytuacja się ma. Jedna taka żaróweczka jest w stanie Wam w 2 dni, czy tam 1 dzień, 1 dobę cały samochodzik, a dokładnie akumulator niemal cały rozładować, mimo że ma 64 Ah. Dobra, z mojej strony to tyle, więc jak co, to nigdy nie sprawdzajcie na pierwszy rzut oka, że wszystko jest ok. Sprawdźcie do samego końca, zamykając klapę tylną, musicie mieć pewność. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam! Oczywiście nie zapomnijcie subskrybować kanału forumwiedzy.pl. Macie tutaj setki poradników, korzystajcie, szczególnie z Opla Astra G. No i oczywiście łapka w górę się przyda, bo trochę się uwaliłem. No i jeszcze do tego wszystkiego komentujcie, dajcie znać jak jest u Was. Czyli tutaj ten gumowy element po prostu ściągnijcie, zobaczcie sobie jak najdalej i zobaczcie jak u Was tu jest z przewodami. Trzymajcie się, cześć Wam!